bułka wyleciała na zewnątrz. Ale wytop generalnie udany, tylko dużo masy straciłem. Przejarany, masakrycznie przejarany. Materiał z tego co widzę to jest całkiem ciekawy, to tylko nie ma niestety formy bułki. Nie wiem co z tego będzie. Materiał waży 308 gramów. Wsad ważył 504 gramy, więc część pewnie jest jeszcze w piecu. Piec mam do rozbiórki, tam dno popłynęło, także będę miał trochę grzebaniny. Ale cieszę się, że się udało wytopić. Natomiast tlen jest totalnie zbędny i termopara, która się znajduje za tyglem, wskazuje temperaturę troszkę zaniżoną, natomiast w samym tyglu panuje temperatura znacznie wyższa i wydaje mi się, że na samym propanie starczy. Tlen nie będzie konieczny. Tutaj jest jakiś bąbelek. No spróbuję się z tym pobawić, zobaczę co z tego w ogóle wyjdzie, czy cokolwiek, czy odpuszczę, może się uda też jakieś tam badanko zrobić. No generalnie udało się stopić, więc jest sukces, temperatura jest w porządku, także jestem zadowolony. A następne podejście, no może się uda wytopić jakąś kształtną bułkę. Przygrzałem piec, za duża temperatura, dno wypłynęło i została tutaj takie coś. Jest to reszta bułki, więc temperaturę zdecydowanie miałem wystarczającą. Reszta bułki, zobaczę, magnes jakiś przytknę czy coś, bo nie wiem, wypłynęło to tędy. Tutaj mam takie awaryjne dno. Wypłynęło to tutaj przez dziurę przepaloną. To jeszcze jakaś resztka spalonej wełny ceramicznej, także temperaturę miałem zdecydowanie wystarczającą. No ubaw nieziemski, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. No całe szczęście, że pod piec podłożyłem matę ceramiczną, bo inaczej no to miałbym tutaj niezły bajzel. Znalazłem resztę bułki, także mój wytop wygląda tak. To jest reszta, która została na dnie, tam z pieca się wylała. I to się prezentuje tak. Temperaturę miałem, nie wiem, porąbaną, bo stopiła mi się podstawa, która ma wytrzymywać 1600 stopni. Więc na pewno była odjechana temperatura, ale to dobrze, bo przynajmniej się stopiło. A później się z tym pobawię, zobaczę co to będzie. No, jak na pierwsze podejście uważam, że sukces. No nie przewidziałem takiego dramatycznego skoku temperatury. Myślałem, że będzie za nisko. Ale dobra. Następne podejście prawdopodobnie będzie już jakieś takie bardziej owocne. Dobra. Przypominam, że topiłem to wszystko z proszków, także nie ma tutaj nic luźnego. Tygiel popłynął, więc co poradzić. No nie popłynęło, bo tutaj zostawiłem takie dziury na wszelki wypadek. Jakby coś miało płynąć, to wypływa poza piec, żeby się nie zaspawało w środku. Natomiast popłynęła izolacja, która tam była, no i wszystko wylało się tutaj na ten kawałek tej maty ceramicznej. Także no, piec cały i zero roboty, więc super. Bardzo, bardzo fajnie. No, następny wytop już niedługo. No to jak zwykle pogadanka po robocie. Muszę telefon wyciszyć, żeby tutaj spamu żadnych nie było. I teraz tak. Wytop się udał. Wyszło. Fajnie. Oglądam sobie tutaj tą bryłkę. Dużo wniosków. Stosuję czyste srebro jako odtleniacz. Zauważyłem, że u podstawy, u tej teoretycznej podstawy, gdzie się to przewróciło, to srebro sobie takie kuleczki fajne, ładne są przyczepione do tego żelaza. Wniosek jest, żeby w troszkę innym miejscu zasypać to srebro, żeby trochę inne rozłożenie było, żeby to się nie dostało do stopu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to zdecydowanie mniejsza temperatura. Trzecia sprawa to zastosowanie innej podstawki, która mi się nie stopi w razie jakichś tam skoków temperatury.
No i co? I w końcu mi się chyba udało poradzić z programem do obsługi filmów i do montażu filmów, więc coś tam będę sobie wrzucał dalej. Będę coś tam robił. No i dawajcie znać, czy to się Wam podoba, czy się nie podoba, bo to jest dla mnie bardzo ważna informacja, czy mam to robić, czy nie. Kolejna sprawa, to w samym piecu będę musiał jakąś przeróbkę zrobić, bo wyje przy wysokich temperaturach i przy odpowiednim natężeniu płomienia, także będę musiał zmienić układ komory spalania. Udało mi się wyszukać specjalny artykuł tam na ten temat, umieściłem to na swoim fanpage'u, więc jakby ktoś miał podobne problemy, nawet to nie do końca tyczy się samych pieców wytopowych, bo to jest ogólny problem we wszystkich komorach spalania, czyli od palników po różne piece centralnego ogrzewania, gdzie ta komora spalania jest zamknięta, może taki rezonans występować, no i warto się zapoznać z artykułem, bo jest tam kilka takich fajnych wskazówek, które można zastosować, żeby ten problem, żeby się tego problemu pozbyć. A co do samego wytopu, no zabawa nieziemska, bardzo, bardzo fajna. Wymaga bardzo dużo takiej siły i czasu, niestety, też pieniędzy. Dlatego też będę jakoś tam kombinował, żeby to tam taniej wszystko wyszło. Robię to z własnych pieniędzy, jako po prostu amatorsko, prywatnie i może się uda tam znaleźć jakieś małe źródełko, żeby sobie coś tam ufundować. No i co? I tyle w sumie. Co więcej, no. Bułkę mam, fajna jest. Nie będę jej kuł, nie będę jej szlifował, bo pomyślałem sobie, że coś z nią zrobię innego. O, no właśnie. No i to by było chyba na tyle. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to dogram. Siedzę sobie wieczorem i rozmyślam, montuję film. No i może coś jeszcze dokleję. Dobra, to trzymajcie się na ten moment i do usłyszenia wkrótce.